Witam szanowne grono widzów. Dzisiaj porozmawiamy o podstawowej technice jazdy na motocyklu, czyli o przeciwskręcie. Szybkie wyjaśnienie, jak tak naprawdę działa przeciwskręt. Kiedy jedziemy powyżej kilkunastu kilometrów na godzinę, zaczyna dominować fizyka żyroskopowa. Obracające się koło działa jak żyroskop. Im większa prędkość i im większa średnica koła, tym mocniej stabilizuje motocykl. I teraz klucz. Gdy lekko pchniemy kierownicę w lewo, na przednie koło działa moment żyroskopowy, który przechyla motocykl, to właśnie przeciwskręt. Ten krótki impuls inicjuje pochylenie motocykla, a to pochylenie, czyli nie skręcanie kierownicą, tak naprawdę skręca motocykl. Dlatego przy 25-30 km na godzinę i więcej to przeciwskręt staje się główną metodą wejścia w zakręt, a nie skręcanie kierownicą. A skręcanie kierownicą już nie działa, bo koło samo chce wracać do pionu. I to cała magia. Jedno szybkie pchnięcie, reakcja żyroskopowa, pochylenie i motocykl skręca tam, gdzie chcesz. Przeciwskręt działa mniej więcej jak się rozpędzicie do około 30 km na godzinę. Poniżej działa już bardziej jak na rowerze, możecie bez problemu skręcać sobie tą kierownicą. I tutaj mały pokaz, nic za mną nie jedzie. Elegancko, jedziemy sobie 26 i ja tą kierownicą, widzicie, mogę ruszać lewo, prawo, lewo, prawo. To jest ruszanie kierownicą, nie? Przeciwskręt, jedziemy na 30, on 40, bo tu się szybko to wbija. I ja teraz już na przykład pcham lewą rękę i skręcam w lewo. Pcham prawą rękę i skręcam w prawo. To jest 35 km, 32 na godzinę. A teraz jedziemy sobie 80, 70 i ta ręka jest w tamtą stronę leci. 3, 2, 1, pchamy. I on się kładzie. 3, 2, 1 na prawą rękę. Wchodzimy się w tą. Jak skręcamy, pchamy rękę i wchodzimy w zakręt. Czy to jest takie intuicyjne? Pchamy lewą rękę, żeby skręcić w lewo, i prawą rękę, żeby skręcić w prawo, tak jak teraz. Ponieważ motocykl przy wyższych prędkościach, powyżej 30, skręca przechyłem. To jest najistotniejsza informacja dla Was dzisiaj. Kolejną informacją, która troszkę Wam zaburzy mózg, jest to, że możecie skręcać w prawą stronę, ciągnąc kierownicę do siebie, ale tego się nie robi, bo po co? Ale można. Między innymi sobie lewą rękę ciągnę teraz, żeby skręcić w prawo. Dziwne, nie? A teraz na zbliżającym się zakręcie przy 75 ciągnę prawą rękę i skręcam w lewą stronę. Ale tu Wam raczej zaburzyłem coś już, percepcję, więc przyjmijmy teraz tak, że pcham lewą rękę, żeby lekko skręcić w lewą stronę. Pcham prawą rękę, żeby skręcić w prawo. Tak to działa. To działa powyżej około 30 km na godzinę. Poniżej jeździcie już bardziej całą kierownicą skręcacie. Dlatego jak na przykład U-turna robicie, czyli zawracacie, to zbijacie pewnie poniżej 30 na 100%. Jedziecie 15, 10, to wtedy cała kierownica jest tak obracana, żeby w ogóle skręcić tą stronę, co trzeba. Ale powyżej, zobaczymy sobie na tym zakręcie teraz. W tamtą stronę daję rękę, bum! I on przechyłem skręca, lewa ręka, lewa strona. Czyli pcham w tamtą stronę. O tak, tam jest moja ręka. Oczywiście nie robicie tego aż tak bardzo, tak mocno, bo skręcać delikatnie w taki sposób możecie naprawdę delikatnie naciskając na kierownicę. Powiem Wam szczerze, że przeciwskręt to jest taka podstawa. Nie przechylanie się ciałem, bo to nie ma żadnego sensu. Bardziej efektywnie jest po prostu przeciwskręt. I naprawdę sobie mega fajnie radzi. Jeszcze jedna taka rzecz. Przeciwskręt jest bardzo ważny do unikania przeszkód.
unikanie wyjeżdżającego pojazdu z prawej strony, nie? Prostopadle jeszcze w szczególności, do unikania dziur, jakichś zwierząt, więc bez tego ciężko się jeździ na motocyklu. Polecam Wam zrozumieć tą technikę jazdy, poćwiczyć sobie na prostym, że jak pchacie lewą rękę, to skręcacie w lewą stronę, a jak pchacie prawą rękę, to skręcacie w prawą stronę powyżej 30 km na godzinę. Mam nadzieję, że to jasno wytłumaczyłem. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka i sekcja komentarzy jest dla Was. Do usłyszenia w następnym filmie. Hej!